Witam Was, moi drodzy, w czytaniu na kwiecień. W kwietniu będziemy prostować różne sprawy. Merkury będzie wychodził z retrogradacji. Wenus również. Ale z Wenus to trochę nam jeszcze czasu zajmie na prostowanie różnych spraw, które nam umykają. Będzie trzeba coś dodać, moi drodzy. Coś poprawić. Coś nam będzie przeszkadzać. Może nam przeszkadzać też coś w naszym wyglądzie, w estetyce. Wenus się cofa. Te sprawy estetyczne są ważne, ale również sprawy informacyjne i językowe to jest Merkury. To są różne przekazy, które wymagają ponownego przemyślenia. Słuchajcie uważnie, to jest dla nas wszystkich. To jest globalny przekaz. I te karty, które już leżą, też są dla nas wszystkich. Później będzie przekaz dla poszczególnych znaków słonecznych, księżycowych i ascendentalnych. Czyli jeżeli macie Słońce, Księżyc i ascendent w 3 różnych znakach, to 3 nagrania są dla Was. Jeśli w 2, to 2, jeśli w 1, co się dość rzadko zdarza, no to 1. Zapraszam do wysłuchania dla siebie wszystkich nagrań i ogólnie wszystkich. Moi drodzy, globalnie takie mamy karty na wstępie. Odwrócony paź kielichów, o, kochankowie. Odwrócona 4 buław. Jest, moi drodzy, u podstaw tego rozkładu odwrócona 7 kielichów i odwrócona 8 pentakli. Do niektórych rzeczy trzeba będzie podejść troszeczkę wolniej. Zaczynamy taką zbitką planetarną, w którą miesza się Saturn i Neptun. Saturn spowalnia i dodaje powagi, a Neptun sprawia, że czasem nam się może rozmywać. Także próbujemy to jakoś zebrać razem, podczas gdy jednocześnie chcemy płynąć. Ciekawe, jak tam pływacy będą się mieli w kwietniu. Moi drodzy, podstawa. 1 i 2. 2 podstawy, jakbyśmy trzymali się na 2 nogach. I żadnej z tych nóg nie możemy pominąć, bo inaczej nam się konstrukcja będzie gdzieś chybotać i to grozi upadkiem. Taki jest przekaz. Stójmy na 2 nogach. Jeżeli mamy tylko 1 punkt podparcia, szukajmy drugiego, żeby on również był. Na wypadek, gdyby coś nam się stało w tę jedną dosłowną czy metaforyczną nogę, nasze oparcie. A nasze oparcie będzie dotyczyło tych różnych marzeń, tych różnych spojrzeń, których możemy się nawet czasem wstydzić, bo przypominają całkowicie nierealne fantazje, a przynajmniej czasem przypominają takie fantazje. To mogą być marzenia o utopii, marzenia o czymś, co jest wręcz magiczne, czego jeszcze nikt nie widział na żywo. Ale ktoś kiedyś powiedział, że ta wyobraźnia, takie marzenie kładzie w pewnym sensie podwaliny pod realność, tak jakby
kładzie tory pod pociąg rzeczywistości. Moi drodzy, opierajmy się na tych naszych wyobrażeniach i marzeniach, które gdzieś chciałyby być zrealizowane, nawet jeżeli widzielibyśmy to jako coś tak magicznego, że wróżka musiałaby przyjść i zaczarować nam świat, wyczarować nam karetę z dyni. Nie pozbawiajmy się tych przeszłych różnych marzeń, warto do nich wręcz wracać. I warto wracać, moi drodzy, do naszych dawnych działań, do takiej pracy, która miała w sobie coś delikatnego i artystycznego. Widzicie, jakiego motyla maluje ta dziewczynka? To nie są wygłupy, moi drodzy. Ona tworzy coś pięknego. To jest ósemka pentakli. To jest konkretne, nawet jeżeli jest to delikatne, nawet jeżeli wydaje wam się, czy nam się, że robi to małe dziecko. To nie jest 8, to jest 8. To trzeba powtórzyć i to są podstawy, moi drodzy. Nawet jeżeli one wydają nam się nierealne i liche, to Saturn cały czas jest w rybach i on nam wskazuje, że podstawy nie zawsze muszą być tak twarde, żeby coś zbudować. Czasem wystarczy galaretka, albo tylko galaretką dysponujemy na ten moment i ta galaretka wystarczy na ten moment, na kwiecień. I mogą różne osoby, różni ludzie krytykować nasze marzenia, nasze fantazje. Możemy to robić sami, ale one są w kwietniu podstawą dla nas wszystkich. Nawet jeżeli gdzieś tam nam coś upada, nawet jeżeli gdzieś tam nam coś wymyka się i już nie wiemy, jak to było, czy to było tak, czy to było tak, czy trzeba to sprawdzać? Niekoniecznie, moi drodzy. Nie musimy wszystkiego sprawdzać w kwietniu. Zwróćmy uwagę na tych, którzy przychodzą do nas z pewną nieśmiałością i z uczuciem, jak paź kielichów. To może być ktoś, kto nas rozczula. I ktoś taki może sprawić, że uniesiemy się wyżej, że będziemy wzrastać. Mając te podstawy, możemy iść w górę, możemy się rozwijać dzięki wrażliwości pazia kielichów. To jest ktoś, kto jest w jakimś sensie młody, ma jakiś rodzaj uczuciowości, którą pokazuje tak, jakby był jak taki ćwierkający ptaszek, nawet jeżeli nie jest ptaszkiem, moi drodzy. To wiąże się, ta postać wiąże się z zaburzeniami struktury, bo jednak w rybach, jak jest Saturn, to nie jest najbardziej stabilna struktura. Tą strukturę prędzej czy później warto by było zmodyfikować, bo można się próbować opierać w rozwoju na czymś, co jest trochę zbyt liche.
na większą konstrukcję, więc na razie może lepiej skupić się na mniejszych konstrukcjach i trochę na takich prowizorkach, które trzeba będzie później odrzucić. Ale mamy tu jeszcze kartę Kochankowie, która była w centrum, ale próbuje gdzieś umknąć na boczek. Mamy tu postacie, które splatają się i są blisko. Ale w tej karcie Kochankowie te oto stworzenia są w wodzie. To są istoty zanurzone w emocjach, a nie w materii, nie w działaniu, nie w słowie. To może być ktoś taki, kto dba jeden o drugiego. Tu może być ktoś taki. 2 razy ktoś taki. Nie chcemy się do końca skupiać na rozdziale, tylko na jedni, na połączeniu. Sprawdźmy jeszcze, jakie są dominujące emocje dla nas. Moi drodzy, wyczerpany, zmęczony, wycieńczony, wykończony. Moi drodzy, sporo planet, gdy zaczynamy kwiecień, jest w ostatnim znaku zodiaku w rybach. Jest tam Saturn, jest tam... Nie, przepraszam. Neptun świeżo przechodzi do barana, ale jest blisko ryb jeszcze. Ja osobiście uważam, że jeżeli ktoś ma jakieś elementy na końcu znaku ryb, to ten Neptun nadal będzie go dotykał. W jakim zakresie? W czasie, kiedy Neptun jest na początku barana. Może mniej, ale jednak trochę tak. Inną emocją będzie poczucie zdesperowania. Oszalały poza kontrolą w potrzebie. No, mocne te emocje, ale dzieje się na świecie, więc czego możemy się spodziewać, moi drodzy. I jeszcze jedna ostatnia emocja. Jedna osoba może będzie chciała tak usiąść i wrócić do jakiejś tęsknoty, ale to może być trudne, bo goni nas czas. Bo może nie mamy pod ręką tego zdjęcia, które chcielibyśmy zobaczyć. Moi drodzy, rada dla nas wszystkich na kwiecień. I to nie jest żart. Kwiecień zaczyna się niby od żartów, od prima aprilis, ale to nie jest prima aprilis, moi drodzy. Jak tylko możemy, spróbujmy zatańczyć wokół wspólnego ogniska, złapać za rękę kogoś, kogo uważamy za partnera, za członka rodziny w naszej konstrukcji, w naszej strukturze. Kogoś, kto uważamy za bliskiego, na tyle bliskiego, że nie będziemy się bać, że ten ktoś wciągnie nas do płonącego ogniska, ale będzie z nami wokół tego ognia tańczył. Drogie barany, sprawdźmy najpierw, jakie będą dominujące uczucia w kwietniu dla Was. Zawstydzony i zdesperowany. Dominujące, ale to nie jest wszystko, moi drodzy. Posłuchajcie dalej, ja Wam podpowiem, co warto z tym zrobić. Od razu Wam podpowiem. Chociaż nie wszystko można w kwietniu tak od razu. Jak wspomniałam w nagraniu ogólnym, Merkury się cofa, będzie się potem prostował. Będziemy różne sprawy prostować. Wenus się cofa, będzie się prostować w drugiej połowie kwietnia. No, tak zaczyna się w połowie kwietnia.
Co możecie z tym zrobić? Czuję, że jest jedna rada na jedno i drugie, na wsparcie jednego i drugie. Moi drodzy, wyjdźcie zza drzewa. Nie chowajcie się. Spróbujcie przynajmniej nie chować się. Neptun wchodzi właśnie do waszego znaku. On może sprawiać, że będziecie trochę mniej widoczni. I możecie mieć tendencję do chowania się. Ale może warto chociaż tego swojego małego bliskiego gdzieś tutaj pokazać. Mam nadzieję, że go widzicie, bo nie wszystko będziecie widzieć. To jest informacja dla was na dłuższy czas, nawet na lata, że teraz zaczyna się taki czas, kiedy będziecie widzieć mniej. Im wcześniej się w znaku barana urodziliście, to tym szybciej to odczujecie, ale też tym szybciej wam to przejdzie. Możecie wykorzystać ten czas na przykład na duchowość, na wprowadzenie do swojego życia i swojej realizacji duchowości. Możecie patrzeć na różne elementy rzeczywistości i nie móc sobie przypomnieć, co to znaczy. Ale nie musicie pamiętać wszystkiego. Nawet jeżeli poczujecie wstyd, nawet poczujecie, że jesteście jakby znów zdesperowani i musicie się czegoś złapać, to możecie też troszeczkę postanowić odpuścić. Możecie się pokazać i powiedzieć: ja nie pamiętam, ja nie wiem, ja nie jestem pewna, nie jesteśmy tego pewni. Wyjść i pokazać: ja nie jestem tak pewny, tak pewna, jak zawsze byłem i byłam. To jest rada, moi drodzy, ale to jest jakiś tam element waszej rzeczywistości dopiero na kwiecień. Co jeszcze będzie ważne? As mieczy odwrócony. Możecie machać trochę rękami, zastanawiać się, czy wy wszystko dobrze pokazujecie, czy to widać. Bo widzieliście, że nie wszystko widać. I wiecie już, że nie wszystko widać. I nie wszystko słychać. Jakbyście tym mieczem próbowali wymachiwać i pokazywać: tu jest coś. I może czasem trzeba będzie ponownie pokazać to, co było już pokazane kiedyś, żeby zostało dostrzeżone. To mogą być nowe inicjatywy związane z myśleniem. To mogą być też sprawy, które dotyczą umów i o których już rozmawialiście kiedyś z kimś, ale może teraz trzeba wziąć długopis i coś podpisać, moi drodzy. Ważny będzie powrót do spraw związanych z waszą podświadomością. Trzeba by było się odwrócić i zobaczyć, co macie za plecami. I czy to coś nie próbuje was w jakimś sensie złapać. Ale jak się odwrócicie, to możecie nad tym zapanować, moi drodzy. Ja czuję, że to jest najważniejsze dla was w kwietniu, ale jedną radę jeszcze wam wyciągnę. Po prostu stali. Przemyślcie sprawy, które wymagają podjęcia decyzji. Przysiądźcie nad nimi i je rozważcie. Nawet nie musicie na innych przy tym patrzeć, jeżeli inni będą was do tego zachęcać, nie musicie. Możecie zamknąć oczy i po prostu spróbować gdzieś to wszystko sobie
przegłówkować, moi drodzy, i wtedy może do Was dotrzeć. Wszystkiego dobrego. Byki, chcielibyście zacząć wiosnę od czegoś ładnego. O. I może się udać zacząć od czegoś ładnego, od czegoś artystycznego, od czegoś, nad czym ktoś pracował, malował, tworzył i tworzy. I robi to w kwietniu. To jest 8 pentakli. 8 pentakli pojawiła się też w ogólnym rozdaniu. I widać, u Was jest ważna. I u Was ważna jest również 7 kielichów, która była również w ogólnym rozdaniu, ale u Was bardziej zaznaczona jest ona w pozycji prostej niż odwróconej, więc jakby Wam było łatwiej dotrzeć do takiego rozgwieżdżonego nieba, które może Wam dać natchnienie, by chcieć złapać gwiazdkę z nieba, by zwrócić się do nieba, zwrócić się do gwiazd i uzyskać to, o czym marzycie. Możecie zwracać się w stronę gwiazd, w stronę fantazji, w stronę nieba w kwietniu. I jednocześnie, moi drodzy, coś jest pod spodem, na co warto zwrócić uwagę. Moi drodzy, to jest trójka mieczy. Ktoś został zraniony i dostał jakby 3 ciosy prosto w serce. I płacze. Płacze, jakby to nie były łzy, ale wręcz krew płynęła z oczu. Jak o tym myślę, to aż się wzruszam. I ten ktoś niewątpliwie jest wzruszony. I na twarzy można zobaczyć to poruszenie. Nawet jeżeli jest to twarz gładka, to może ktoś zamyka oczy, bo to jest sposób na to, żeby przytrzymać łzy, ale one jednak wypływają. Wypływają, jakby to były krwawe łzy, jakby ktoś został zraniony w oko, jakby jego spojrzenie zostało w jakimś sensie zranione. Może patrzył na coś i patrzenie na to sprawiło taką bolesność, że jakby oko wręcz zostało zranione. Czasem, gdy podejmujemy różne wysiłki i spinamy się, to nasze oko gdzieś tam potem takie robi się czerwone. To jest ktoś, czyje oko było jakby poddane bardzo wielu wysiłkom. Ktoś musiał bardzo wiele zobaczyć. I to go zraniło, to ją zraniło, to zraniło tę osobę. To mógł być mężczyzna czy kobieta, ale czuję, że nawet jeżeli to była kobieta, to jest ktoś, kto pomimo swojej w miarę takiej delikatnej budowy, bo zobaczcie, to nie jest żaden atleta tutaj, a przynajmniej w jakimś sensie nie jest atleta, to pomimo swojej delikatnej budowy ktoś może powiedział sobie, muszę podejść do tego jak mężczyzna, jak ten, który ma męską rolę do spełnienia w świecie. Możecie się zastanowić, co to jest za męska rola w świecie. Ja mogę o tym co nieco powiedzieć, ale sądzę, że tarot może nam troszeczkę podpowiedzieć dokładniej, o co w tym momencie chodzi. Ja nie chcę tutaj nakładać w tym momencie swojego punktu widzenia. Moi drodzy, chodzi o to, moi drodzy, że ktoś
czuł się w obowiązku, czy czuje się w obowiązku, żeby utrzymać pewien materialny status, to jest nawet za dużo powiedziane, żeby nie popaść w biedę. Ale o to tutaj chodzi. To nie jest coś, co chcemy w całości pokazać. Może nie wszystko nawet można, czy chce się pokazać, albo tak się pokazuje z pewnym wahaniem, czy to wypada, czy nie. Na tej ilustracji znajduje się taki mały królik. Króliki wskazują na płodność, ale tu jest płodność materialna. Moi drodzy, zasadniczo uważa się, że mężczyzna, a przynajmniej uważało się, jest tym, czy archetypowo mężczyzna byłby tym, który powinien utrzymać rodzinę albo zdobyć środki materialne, te konkretne, jakby wytworzyć je w jakimś sensie, jakby miał je spłodzić. Ale tu jest piątka pentakli, tutaj jest pewien brak, tutaj kluczowa jest wartość. I coś z tą kluczową wartością wiąże się z bólem, z tym brakiem, z tym, że może ktoś próbuje, czy próbował, ale ostatecznie te próby związane z brakiem raniły serce, czy zraniły serce. Na tej ilustracji są również dwie kobiety w powiązaniu ze sobą. Coś tutaj w tym niedostatku związane jest z tymi kobietami. Moi drodzy, chciałabym wyjąć Wam jakąś taką informację o czymś, co poza tym silnym odczuciem może być takim punktem, na którym możecie się koncentrować, jeżeli coś tam Was będzie bolało. Jakby zamkniecie oczy, jeśli zamkniecie oczy lub ktoś zamknie oczy, ważny dla Was. Co możecie mieć gdzieś tam w głowie w momencie, kiedy poczujecie, że coś Was może boleć w piersi. Moi drodzy, koło fortuny. Te wszystkie trybiki na siebie zachodzą. Zobaczcie, jak ktoś jest wewnętrznie skomplikowany, ale to jest ktoś, kto ma silne serce. Nawet jeżeli serce jest zranione, to ono jest. I ono jest oparciem dla całego wewnętrznego mechanizmu, ta uczuciowość w tym kole fortuny. Więc warto opierać się na swoim sercu, nawet jeżeli ono jest gdzieś tam zranione, bo ono może sprawić, że ta fortuna się prędzej czy później odwróci. Nawet jeżeli tutaj ta pani minkę ma mniej więcej taką. Tu jest mały zegarek. Jest mały zegarek, który wskazuje na czas, wskazuje na cykliczność, wskazuje na to, że coś się obraca. Jesteśmy raz na wozie, raz pod wozem i czasem i czas leczy rany, tak mówimy. Więc może potrzebny jest czas i w pewnym momencie coś przejdzie i się zmieni. Moi drodzy, cała astrologia pokazuje na tym, że różne elementy krążą i zmieniają się, przesuwają się z miejsca na miejsce. Więc możecie mieć na uwadze to, że czas leczy rany, a na pewno zmienia sytuację. To można powiedzieć, dominująca emocja dla Was. Bardzo mnie to nie dziwi, moi drodzy. To jest powrót do wyczerpania, ale na pewnym etapie jesteście w stanie wyjść z tego wyczerpania. Zmęczenie, wycieńczenie, wykończenie.
Moi drodzy, jeżeli będziecie czuć się tacy właśnie zranieni, albo ktoś ważny dla Was i będziecie mieli poczucie, że nie wszystko Wam tutaj tak działa w środku, jakbyście chcieli, wszystkie trybiki, no to jest też przejściowe. Wszystko tutaj, moi drodzy, jest przejściowe i to jest kluczowe dla Waszego czytania. Trzymajcie się tego. Moi drodzy, to nie jest moment na to, żeby szukać koniecznie jakichś nie wiadomo jakich pozytywów, bo czasem jest tak, że jest raz na wozie, raz pod wozem i nie zawsze czas jest sprzyjający. I po prostu muszą się niektóre kółka poprzesuwać, jak planetarne tranzyty, które na siebie nachodzą i potem będą może lepiej wspierać Wasze serce i tego obrotu fortuny możecie się spodziewać. Bliźnięta, w kwietniu trochę Wam zasycha w gardle i możecie trochę się obawiać, czy wystarczy Wam tego nawilżenia, żebyście mogły powiedzieć wszystko, co chcecie. Ale myślę, że wystarczy. Możecie się trochę obawiać o Wasze gardło, ale myślę, że jesteście w stanie odczytać wszystkie wartościowe sprawy na głos, wszystkie, które trzeba by było pokazać, wszystkie, które są jak wartość, która może być ziarnem, z którego coś wyrośnie, moi drodzy. I nawet nie tylko coś wyrośnie, ale coś nagle zaczyna wyrastać, jakby od razu zaczynało kiełkować, moi drodzy. I czuję, że to jest absolutna podstawa wszystkiego u Was, drogie bliźnięta. To wyrażenie czegoś, co można pokazać w księdze, dosłownej księdze, albo wyciągnąć z jakichś materiałów. Teraz mamy coraz mniej tego fizycznie, dotykalnie. To może być coś z jakiegoś zbioru danych w internecie czy w komputerze, oczywiście również, ale trzeba coś otworzyć i wyciągnąć spośród różnych słów to, co jest najważniejsze w danym momencie. Jakbyście mieli taką wielką zakładkę w księdze albo gdzieś tam u siebie w przeglądarce i tę zakładkę musicie otworzyć, tam gdzie jest ta zakładka, patrzycie i stamtąd coś wyciągacie i stamtąd coś wychodzi i wyłazi. I wy na to tak patrzycie. Co to jest? Co tu nagle po prostu wyrosło? Niby spokojnie, ale to zdziwienie gdzieś jest. Nawet jeżeli próbujecie je gdzieś tam trochę uwewnętrznić. Moi drodzy, co jest jeszcze ważne? Powrót do tematu związanego z kochankami. Moi drodzy, to jest gdzieś ponad tym. I co jeszcze? Co jeszcze? Czuję, że to co jeszcze będzie z innej talii. W tej karcie kochanków było coś lekkiego. Jakaś relacja, która miała w sobie bliskość i delikatność, jak takie dwa gruchające gołąbki. Tu nie chodzi o to, że te postacie się, nie wiem, splatały nie wiadomo jak. Tu jest, zobaczcie, tu jest dotyk dłoni. I nawet do końca nie wiadomo, czy to jest mężczyzna i kobieta, czy może kobieta i kobieta, bo jedna kobieta tu jest na pewno.
ale kto tu jest jeszcze, to nie wiadomo. Więc to mogła być również taka relacja, w której ukochaną osobą była druga strona, której płeć nie miała w tym momencie kluczowego znaczenia. Może chodziło na przykład o podobieństwo intelektualne, czy jakieś podobieństwo emocjonalne, czy jakąś tam wspólnotę celów, różne rzeczy, że jakby coś innego było ważnego. Może ważne było to, że mamy podobną podstawę, że jakbyśmy się opierali na takich samych nogach. Niezależnie od tego, czy jest tu mężczyzna, czy nie, ci ludzie opierali się na tych samych nogach, jakby można było im nogi wymienić, jakby można było pokazać, ci ludzie mogliby się wymienić butami, rajstopami czy czymś. Ci ludzie mogliby iść i jakby oglądać ich tylko częściowo, to można by było ich z sobą pomylić. Jedna z tych osób nie pokazywała się w całości, może przywdziewała jakiś strój, może zakładała jakąś maskę. I z tą maską mogła się ta osoba nawet w jakimś sensie utożsamiać, że ten kostium stawał się takim ładnym, estetycznym, nieoderwanym wręcz elementem tej postaci, albo takim elementem, który nosi się publicznie i zdejmuje się tę maskę taką ptasią, lekką, ładną, dopiero w momencie, kiedy jesteśmy gdzieś niedostrzegalni, tam gdzie nie można robić zdjęcia na przykład, bo ci ludzie to wyglądają prawie tak, jakby zobaczyli, że ktoś patrzy i pozowali wręcz do zdjęcia albo pokazywali się w zdjęciu. To jest jeden istotny element, który jest związany gdzieś z tą księgą. To może być coś, co gdzieś nam tu również wyłazi, jak otwieramy tę księgę, tę zakładkę, czy może nawet zakładki, bo to nie znaczy, że to się wydarzy raz i już koniec, ale jeżeli wydarzy się ponownie, to będą jakby kolejne jakby początki. Moi drodzy, co jeszcze ważne? Czwórka pentakli, ale taka czwórka pentakli, w której czegoś nie trzymamy fizycznie. To się chyba Wam powtarza. Wydaje mi się, że gdzieś jest w Waszym czytaniu na wiosnę. Obejrzyjcie czytanie na wiosnę. Tak mi się coś wydaje, że ta karta również była. Na pewno była dla jakiegoś znaku. Tak myślę. W każdym razie w czwórce pentakli ludzie trzymają się czegoś, co znają. I często bywa tak, że w czwórce pentakli tego, czego trzymają się, jest trochę za mało. Jakbyśmy byli zamknięci gdzieś tam w jakimś zamku, z którego nie możemy wyleźć. No ale ten zamek został zbudowany, ja się tego trzymam, już nie puszczę. Czasem na innych kartach jest, że siedzi facet i na swoim worku i on się nie może nigdzie ruszyć, bo ten worek musi cały czas swoimi 4 literami gdzieś tam przyciskać. I o to tu chodzi, moi drodzy, żeby nie przyciskać akurat tutaj tego tak bardzo, albo może mieć gdzieś w pamięci to, że postawa przypomina takie przyciskanie wartości swoim tyłkiem, za przeproszeniem, i zamykanie się w zamku tak, że nie możecie się nigdzie ruszyć, że Wam tylko te mury może gdzieś tam się telepią, ale one są na tyle twarde, że nic się nie ruszy. Wiatr może gdzieś hula, ale Wy tam siedzicie w środku. I to jest gdzieś w głowie. Tego nie widać do końca. Tych rzeczy nie widać, o których mówię. Ale one gdzieś tu są. Ja czuję, że one tu gdzieś są, że może być mówione o tym mniej lub bardziej jasno, ale że to gdzieś w głowie jest. Ale tak naprawdę lepiej by było,
żeby otworzyć oczy i zobaczyć, że jest przed Wami jakaś wartość, z którą jesteście powiązani i trzymacie się jej, nawet jeżeli jej nie dotykacie, ale to Was w jakimś sensie ogranicza, nawet jeżeli daje Wam stabilność. Oczywiście każdego z Was to jest wybór, czy wolicie ten rodzaj stabilności, czy nie, ale ja może wyjmę tu jakieś karty, które mogą tę sprawę trochę nakreślić, trochę podpowiedzieć. Nie wiem jeszcze, cóż to będzie za podpowiedź, ale jakaś będzie. Proszę, as buław, znowu as buław jak tutaj. Może ktoś chce, żeby coś z tego wyrosło. Ale czy może wyrosnąć, moi drodzy? Ogólnie może coś wyrosnąć z tego, co posiadacie i z tego, co trzymacie, tylko należałoby tym pozarządzać tak jakby po królewsku, ale takie królewskie zarządzanie musiałoby być. To nie znaczy, że to wy musicie zarządzać, ale ktoś by musiał założyć na siebie koronę, powiedzieć: to ja jestem królem, ja tu rządzę i ja wam pokażę, ale nie żeby wam dołożyć, nie żeby wam dopiec, tylko ja wam pokażę, co trzeba by było zrobić i też będę robić. Ten ktoś niewątpliwie działa i może popierać różne nowe inicjatywy. Jeszcze chciałabym się dowiedzieć, jakie są kluczowe emocje dla Was w kwietniu. Możecie być dumni. Zwycięzcy spełnieni mistrzowscy. Może to będzie takie mistrzostwo słowa. Będziecie chcieli używać różnych trudnych do wypowiedzenia słów. Może tak być. No. I zostańmy przy tej dumie, moi drodzy. Choć, no dobra, jeszcze jedną kartę wyniosę. Wyjmę. Jesteście ciekawscy, ja trochę też. Wenus mam w bliźniętach. W pułapce. To czytanie akurat nie dla mnie, ale tak powiem, Wenus w bliźniętach to ciekawość daje. Pewno. Moi drodzy, możecie z pewnym ostrożnością zwracać się w stronę refleksji związanej z tym, że jednak tu jest jakiś rodzaj zamknięcia, czy może nawet pułapki. Chwilami możecie mieć poczucie, że jesteście jak w pułapce, właśnie tacy zamknięci, trochę jak ten tygrys. I to gdzieś może do Was wracać. Ale jeszcze wyciągnę Wam dwie karty. Wyciągnę Wam kartę, która będzie podpowiadała, na co powinniście uważać i na co możecie czekać. O, niech będzie to, co jest z dołu. Powinniście uważać na osobę, która jest nierozsądna w kwestii opieki nad wartościami i w kwestii spraw materialnych, bo ktoś ma pewien problem z obracaniem wartości, obracaniem wartościami, z opieką nad konkretem. A możecie czekać na to, aż pojawi się temat pazia kielichów, aż ktoś znów będzie mógł poczuć się młody i pełen nowego, świeżego uczucia. Raki,
w czytaniu na wiosnę mówiłam Wam, że chcielibyście zacząć coś od razu, bez zbędnych przygotowań i to widać już i czuć już w kwietniu, moi drodzy. I jest to związane z tym, że gdzieś ktoś postanawia, możliwe, że to Wy, postanawia, nie postanowił, nie pomylcie się, postanawia schować się w jakiejś pieczarze, zmierza początkowo jakąś drogą do miejsca, którego nie widać zbyt wyraźnie, bo ono jest w cieniu. Ktoś idzie się schować i w tym schowaniu zamierza podejmować jakieś działania. Ja tak czuję. Inni mogą widzieć, że gdzieś zmierza, że gdzieś idzie. Ktoś tam leci, ktoś tam płynie, ktoś tam się przygląda, ale ktoś zmierza i gdzieś idzie się schować, moi drodzy. A dlaczego? Dlaczego ktoś tu idzie się schować, moi drodzy? Zobaczmy. Chodzi o zaopiekowanie się słowem, by być potem jak taka tygrysica. A nie, tygrys. Moi drodzy, nie sądźcie po pozorach, moi drodzy. Przyglądajcie się temu, co macie przed sobą, ale nie przejmujcie się, jeżeli to, na co spojrzycie, okaże się po chwili czymś innym. Jak spojrzycie drugi raz, to już będziecie wiedzieć, co to jest, moi drodzy. Może się wydawać Wam początkowo, że widzieliście tygrysicę słowa, ale to nie jest tygrysica, tylko tygrys. To jest taka postać, która jest w stanie walczyć za pomocą słów, za pomocą ostrych narzędzi, za pomocą różnych cięć także. Ale to nie jest walka z pozycji placu boju, to nie jest pojedynczy wojownik. To jest ktoś, kto z odpowiedniego dystansu wysyła wiadomości i wytyczne, gdzie na przykład należy polecieć, gdzie należy się skierować. Moi drodzy, jest to ktoś zdecydowanie o ostrym spojrzeniu i poważnej minie. Może być tak, że to Wy się chowacie, bo chcecie przyjąć taką postawę, a może być tak, że chowacie się również po to, bo ktoś przyjmuje taką postawę, albo po to, żeby ktoś mógł taką postawę przyjąć czy wyrazić. I mogą być obie te interpretacje także jednocześnie u Was. Różnie może być, różnie, ale na pewno ten temat związany z ostrym spojrzeniem kogoś, kto może zaatakować, jeżeli uzna, że jest to konieczne, no to jest tutaj, moi drodzy, to jest tutaj. Drogie raczki, to jest najważniejsze u Was, ale czuję, że są również takie różne sprawy w kwietniu dla Was, które trzeba by było gdzieś przytoczyć, trzeba by było gdzieś zaznaczyć i choćby o nich wspomnieć odrobinę. I to będzie między innymi odwrócona dziesiątka buław, czyli pewien powrót do działań, które są obciążające. Paź pentakli w pozycji odwróconej, czyli ponowne dotknięcie delikatnego tematu w sposób delikatny, tematu materialnego, z którego może coś wyrosnąć, czy wyrasta. Może ktoś z Was chce coś zasadzić, po prostu tak jakby zasadzał coś w piaskownicy, mając 5 lat.
I znowu 8 kielichów, moi drodzy. Z powodu czyjejś w pewnym sensie niekompetencji, w pewnym sensie, choć nie do końca, coś się rozmywa. I nie jest to samo, co tutaj. Czyli macie jakby dwa elementy związane z odejściem gdzieś, które dotyczy emocji. Jakby ktoś z Was, jakbyście starali się schować gdzieś w swojej pieczarze, które musicie na chwilę pobyć, żeby odejść od jakichś emocji, od których chcecie się trzymać z daleka. Może gdzieś poza tą pieczarą są ludzie, czy stworzenia, czy warunki, które Wam nie sprzyjają w danym momencie i Wy postanawiacie, to nie jest dobry czas, żeby się pokazać, żeby wyjść, żeby się skonfrontować. To jest lepszy czas na to, żeby gdzieś w tej swojej pieczarze pobyć. Wy jako raki całkiem nieźle czujecie się w takich warunkach, więc myślę, że to nie powinien być dla Was jakiś szczególny problem, a może nawet Wam się to podobać. Ale tutaj komuś się coś rozmywa i robi się tak szaro, jakby ktoś kogoś próbował zrobić na szaro, ale coś się porozmywało, nawet nie można wiele wymalować, wytworzyć, nie wiadomo kto to jest, coś się tutaj tak jakby rozmywa. Jakby to była jakaś plama prawie, ale tu chodzi o jakąś postać, ale nawet nie bardzo wiadomo kto, co z tego wyszło. I takie możecie mieć odczucia niejasne związane z tą sytuacją. Podobno też ktoś coś prawdopodobnie schowane, ale tak schowane, że nawet nie wiadomo, że jakby ta postać robi się niewyraźna. Moi drodzy, tu jest bardzo wyraźna postać. Mamy kogoś, kto się ubrał w sukienkę w groszki, albo przypomina Biedronkę. Ma w sobie coś z takiej lekkiej natury. A tutaj coś jest nie teges. Także jak będziecie mieli poczucie, że coś jest nie tak, coś jest nie teges, coś tu się powylewało, jakieś plamy, jakieś kawy porozlewane, jakieś plamy, to tutaj ktoś powinien odejść od jakichś emocji. Faktycznie też ktoś powinien się od tego zdystansować, moi drodzy. Może chcecie się zdystansować od kogoś, kto również chce się zdystansować, ale inaczej. Ale ten powrót do różnych spraw materialnych, takich lekkich, do takiego lekkiego podejścia z tym, co może się rozwinąć, jest pozytywny. Może ktoś z Was będzie chciał gdzieś sprawami takimi ogrodniczymi się zająć, to jest konewka. Tak? Takimi sprawami przyziemnymi, ale delikatnymi i dość drobnymi. No i ta 10 buław, tak jak mówiłam pewnie, już nie pamiętam do końca co mówiłam, nie za wiele. To nie ma takiego znaczenia. Ktoś tu może być na tyle zmęczony, że nie do końca pamięta co on powiedział, a co nie, bo po prostu skupił się na to, że ma do niesienia 10 buław, że on musi to wszystko sam unieść, że nie ma żadnej pomocy w tym. No dobra, ma tu jakiegoś kota, ma tu jakieś stworzenie, z którym jest milej, może jest cieplej. To jest ważne dla raków, żeby mieć takie stworzenie gdzieś blisko siebie, kogo można mieć gdzieś tam w objęciach. No i trochę to obciąża, ale sprawia, że jest cieplej. Więc to jest takie wsparcie, ale ten ktoś to nie pomaga za bardzo, nie pomagał przynajmniej za bardzo w niesieniu tych obciążeń. Za dużo nie pomagał. Ale trochę tak. Na pewno pomagał w jakimś emocjonalnym sensie. I trochę dodawał energii.
trochę dodawał energii, pomagał w tym, że łatwiej, przyjemniej można było nieść konieczność działania jak pustelnik trochę. A teraz do mnie przychodzi to, że ta osoba jest taka zakapturzona. W tej talii akurat wszyscy są właściwie zakapturzeni, czy tam prawie wszyscy, ale w tym momencie ważne jest to, że ktoś tu jest zakapturzony. Nawet jeżeli jest to jedna z wielu zakapturzonych postaci, to tu teraz ważne jest to, że tu i teraz ktoś znów jest jakoś taki zakapturzony. Znów bierze na siebie różne obciążenia, mimo że jest niby ciepło, robi się ciepło, ale dlatego kogoś jest cały czas dość zimno, albo znowu jest zimno i ktoś musi koniecznie ten ogień utrzymywać, tak? Utrzymuje ten mały płomień, utrzymuje to, sprawia, że cały czas jest coś trwa. Jak na igrzyskach olimpijskich się przenosi ten płomień, to ta osoba niczego nie przenosi z innymi, tylko sama to trzyma po raz kolejny. No, moi drodzy, moje drogie raczki, jakąś radę Wam jeszcze wyciągnę do tego wszystkiego po prostu na kwiecień. Ale jeszcze sprawdźmy, jakie tutaj u Was dominujące emocje będą na ten miesiąc. Zobaczmy. Ufny. O, proszę. Zależny, zależny, niezawodny. Ufny. Może trochę jak z tym kotem w połączeniu, ale nie do końca. Trochę tak, ale to nie jest wszystko, moi drodzy. To jest taka ufność, w której musimy położyć nadzieję w kimś, musimy komuś zaufać, że ktoś nas złapie. Są różne osoby. Czasem są to osoby, które mają silnego barana, na przykład zaznaczonego w swoim horoskopie i mogą chcieć, żebyście zaznaczali swoją niezależność, czy zaznaczali siebie. Ale to nie jest natura raka. Rak nie jest istotą niezależną w swojej naturze. No nie. To jest ktoś, kto woli być ufny. Ktoś woli zaufać, że ktoś go złapie i chce być też tym, kto łapie. Bo jeżeli ten ktoś nie złapie tej osoby, no to marnie. Ale tu jest ufność, moi drodzy. Co jeszcze? O, szczęśliwy, ojej. Błogi, radosny, zadowolony. Aż trudno Wam to... Aż Wam to z rąk próbuje uciec, jakby prawie Wam to skacze w rękach, słuchajcie. No fajno. No dobra, nie wiem, czy w tym momencie Wy w ogóle potrzebujecie jakiejś rady do tego wszystkiego, ale powiedziałam, że rada będzie, to rada będzie. I rada będzie z takiej śmiesznej talii, tu są na niej same wiedźmy, chyba. Jeszcze niewiele z tej talii korzystałam, część kart, chyba udało mi się dopiero karty gdzieś tam porozklejać, bo niektóre były posklejane, więc możecie wziąć do rąk coś nowego w kwietniu, czego jeszcze za dużo nie używaliście albo prawie nie i coś z tym porobić. Ale jeszcze trochę trzeba czasu. Ktoś Wam może powiedzieć i może jeszcze trzeba trochę czasu. I to jest rada dla Was, niezależnie od tego, co widzicie, na co patrzycie. Pamiętajcie, że jeszcze może trzeba trochę czasu i tak sobie mówcie. I rada jest dla Was taka, żebyście powoli stawali się gwiazdą w swojej dziedzinie albo tam, gdzie chcecie być gwiazdą. Jeszcze nie jesteście taką gwiazdą. To jest odwrócona gwiazda. Albo możecie coś tu jeszcze zmienić, moi drodzy. I to jest dla Was rada, że to nie jest jeszcze wszystko. Jeżeli pomyślicie sobie, to już jest wszystko, już dobiegłem, doleciałam do gwiazd, to jeszcze trochę czasu i będzie można to trochę odwrócić. Drogie ręczki.
Mm. Lwy, w przeciwieństwie do raków, wy, zanim coś zaczniecie, macie ochotę najpierw posprawdzać, czy aby na pewno wszystko jest w porządku. Tym razem jakoś taką większą potrzebę możecie mieć tego typu przyjrzenia się. Bo wy chcecie, żeby wszystko ładnie, dobrze wyglądało, żeby fajnie się prezentowało. Nie? Chcecie się fajnie prezentować. W tej prezentacji ważne jest to, żebyście pokazali się jako magik, jako mag, jako ten, kto jest w stanie, moi drodzy, kto może usiąść sobie tak jakby tak po prostu i pokazać. Pokazać tu, tam, zobaczcie, tutaj czytam, to wynika z tego i z tamtego. Zwróćcie uwagę na to, co mówię, na to, gdzie patrzę, na to, co pokazuję, kim jestem na całym tym swoim miejscu, jestem magiem, tylko ja i ewentualnie ta księga i to mi wystarczy, żeby wyczarować to, co jest najważniejsze i najbardziej potrzebne. W karcie mag zwykle mag ma przy sobie stół, a na tym stole kilka różnych ma swoich pomocy. Tam są pentakle, tam są miecze, tam są buławy, tam jest kielich, w ręce trzyma różdżkę. A tutaj w tym magu to nawet większość tych rzeczy zdaje się nie być potrzebna. Wydaje się, że wystarczy wam sam palec, wy nie potrzebujecie dodatkowego narzędzia zewnętrznego, jakiejś różdżki, jakiegoś śrubokręta w tym momencie. A jeżeli już macie ten śrubokręt, to tak jakby on się spajał z waszą dłonią, że nawet go nie widać. Ale możecie potrzebować jakiegoś jednego narzędzia, jakiejś jednej podstawowej, jakiegoś podstawowego zbioru, na przykład czegoś. To niekoniecznie jest właśnie narzędzie. Możecie mieć wątpliwość, czy to jest narzędzie, czy nie. To jest jakiś taki zbiór, albo takie zbiory, do których możecie zaglądać i wskazywać, o tutaj, w tym momencie wy już jesteście magikiem. Jakbyście czytali zaklęcia z księgi i mogli dzięki temu wskazać na coś, co jest wielkie. Wielkie jak ten księżyc. I możecie mieć sporą publikę przy tym, co robicie. Bo księżyc, moi drodzy, symbolizuje także lud, także ludzi i ich emocje. I te emocje mogą być jakoś gdzieś nad wami, ale blisko was i te emocje mogą was oświetlać, drogie lwy. Jakie mogą być te emocje, które jakby przychodzą do was z zewnątrz, które gdzieś tam są wokół was? O, jest duma, moi drodzy. Jest duma. Duma, zwycięskość, spełnienie, mistrzostwo. Co jeszcze? Wolność, wyzwolenie, niezależność, nieobciążenie. Jakby ktoś wyfruwał z klatki. I co jeszcze? I ktoś będzie tutaj jeszcze z zewnątrz, tak z tych, co was otaczają, przestraszony, bojaźliwość, zalęknienie, przerażenie. A co z waszymi emocjami? A wsadzimy z powrotem te emocje tutaj też. A nuż one się pokrywają, a może nie. A może mogą się pokrywać nawet jeżeli ich tutaj nie wyciągnę, ale wtedy to będzie mniej znaczące dla was jako lwów. Wasze emocje. Raz i jeszcze dwa wyciągnę. O, ta duma została. Czyli jednak duma chce zostać także dla was. Wygląda na to, moi drodzy. Ale niespełnieni, mimo tego, że
tutaj prezentujecie się jako taki czarownik, to gdzieś jesteście trochę niezadowoleni. Czujecie się jednak trochę czasem niepełni, jakby wam celu brakowało. No, czasem gdzieś tam tak możecie usiąść, ale ta duma pozostaje. Ona tu jest. Ja bym się zdziwiła, gdyby jakby przy takim magiku nie było dumy u lwów nawet. No bo jakby to lew to takie dumne stworzenie. Moi drodzy, choć nie jest to jedyne uczucie oczywiście, które lew posiada. Oczywiście, żeby się wam tam coś nie pomyliło, że ja tak twierdzę, żebyście mnie źle nie zrozumieli. O, ktoś nie chce, żebyście go źle zrozumieli w kwietniu. Jeżeli o was będzie ktoś mówił, na pewno będzie ktoś taki, komu będzie zależało na tym, żebyście go dobrze rozumieli. I kto to będzie? To będzie ktoś, kto może być niejako na dachu, czy na jakimś innym szczycie, w jakimś innym widocznym miejscu i wygląda w przestrzeń i patrzy i trzyma coś w rękach, coś, co wydaje się być małe i wielkie zarazem, jakby ktoś miał w rękach piłkę, która przedstawia cały świat. Ktoś, kto trzyma wielki globus, ale to musi być coś takiego, co łatwo jest zabrać ze sobą na szczyt. Widzicie? To nie jest coś, co było z trudem wtaczane do góry. Jakby ktoś z łatwością mógł wynieść świat do góry, moi drodzy. Ale chciałabym się dowiedzieć jeszcze, co poza tym magikiem, który jest taki istotny dla was, jest ważnego dla was, albo może na co powinniście uważać. O. Powinniście uważać na to, żeby coś się nie wydarzyło w momencie, kiedy jesteście z kimś, kogo dobrze znacie i wydaje wam się, że znacie go wręcz za dobrze. I co się wydarzy, jeżeli znów umówicie się z tym kimś na herbatkę, czy na coś innego? Czy nie dojdzie do jakiegoś rodzaju niesprawiedliwości? Tu na tym dzbanku jest waga, moi drodzy, i ta waga jest odwrócona. Czy nie będzie czegoś nierozważnego? Uważajcie na takie spotkania z ludźmi, których dobrze znacie. I chciałabym się dowiedzieć jeszcze, czego możecie wyglądać, drogie lwy. Moi drodzy, możecie wyglądać tego, co będzie pewnego rodzaju powrotem do uczuciowej świeżości. Jakby mógł wrócić ktoś, to możecie być powrót was samych, waszej jakiejś tam części natury, czy kogoś istotnego dla was lub oba, kto ma tutaj w sobie uczuciowość i to jest taka świeża uczuciowość, taka uczuciowość, która nie jest taką dojrzałą uczuciowością i tak dalej, odpowiedzialną i tak, no i w ogóle. Tu jest coś świeżego. Paź kielichów potrafi być tak zauroczony, jakby zakochał się po raz pierwszy. Hmm? Panny drogie, macie ochotę zmienić swoje narzędzia na inne.
ale ostatecznie postanawiacie pozostać przy swoim obecnym wyborze, ponieważ zależy Wam na to, żeby Wasza praca przebiegała możliwie szybko, możliwie sprawnie, możliwie skutecznie i ewentualne inne usprawnienia, modyfikacje i poprawki, czy jakieś urozmaicenia ewentualne odkładacie na ewentualną inną sytuację, na inny czas. I to jest dla Was ważne. Ważne jest dla Was to, żeby zajmować się sprawami, które w jakimś zakresie przynajmniej znacie i które wiecie, jak ugryźć. To znaczy, Wy potraficie wiele, ale chcecie wybrać to, w czym jesteście wyćwiczeni, żeby Wam poszło sprawnie, żeby Wam poszło dobrze. I nawet jeżeli jakaś część Was będzie miała ochotę zmienić, znaczy większość z Was, po prostu będzie jakaś chęć zmiany, ale w danym momencie stwierdzicie, będę się obracać w tym, co mam, w tym, co potrafię, w tym, co umiem. I będę walczyć. Będę walczyć, będę działać, będę bronić swojej ojczyzny, chciałabym powiedzieć, coś takiego do mnie przyszło, że swojej ziemi, swojego domu, będę pośród tych wojowników, może z tymi wojownikami. I na takich wojowników mogę trafiać, bo są w Waszym życiu ludzie, którzy po prostu stają i mówią, tu jest moja przestrzeń, nawet jeżeli to jest, kurczę, stodoła z sianem, to ja tej stodoły z sianem zamierzam bronić, bo tu jest nie tylko stodoła z sianem, ale tu jest mój pies, jego szczeniaki, moje dzieci, czy kurczę, nie wiem, dzieci z mojej rodziny, czy bliskie, czy dalsze. Ja chcę, żeby tu coś rosło, ta dziewczynka próbuje coś zasiać, ten chłopak już coś zebrał, tuśmy pracowali, tuśmy działali, może nie wyglądamy na super bogatych, może nosimy proste ubrania, ale będziemy walczyć. Nawet jeżeli mam tylko jeden kij i to będzie w Waszym życiu ważne w kwietniu, choć podstawowe, a właściwie nie podstawowe, ale takie centralne, będzie to, żeby wyjść z jakiejś izolacji, schowania. Mogliście musieć schować się gdzieś lub mieć w swoim życiu kogoś, kto schował się gdzieś po to, żeby zdobyć mądrość, żeby znaleźć światło, żeby odnaleźć coś, czym może naświetlać, oświetlać, pokazywać. I teraz ten ktoś, nawet jeżeli woli pozostać w izolacji, nawet jeżeli woli zasadniczo siedzieć gdzieś w ukryciu i pozwalać, żeby mu ta broda rosła i siwiała, to ten ktoś jest w jakimś sensie zmuszony wyjść, stanąć na postumencie i pokazać się, nawet jeżeli nie wygląda idealnie, nawet jeżeli wygląda starzej, a nie jak jakaś definicja młodości. Może nie brzmi w taki młody sposób, jest jakiś element starości w tym. Starości, ale i doświadczenia i wglądu, który byłby niemożliwy, gdyby nie poświęcić na coś czasu. To nie jest młoda osoba, na pewno nie ten pustelnik, to znaczy nie jest młoda, to mam na myśli to, że to nie jest osoba, która nie poświęciła czasu. To jest ktoś, kto zdecydowanie poświęcił czas. Czasem nie można swojego czasu wykorzystać na to czy na tamto. Trzeba zdecydować, że się ten czas poświęca na to czy na tamto. I to jest ktoś, kto był skłonny i zdolny do takiego poświęcenia. I w tym momencie wychodzi. Chcąc, nie chcąc, wychodzi i go widać. Widać tę osobę.
I to jest, tak jak mówiłam, centralny, istotny bardzo element dla Was, taki najważniejszy. I on jest związany z tymi walkami, one są blisko niego. Może on sam nie walczy, ale on jest blisko tych, którzy walczą. Tych, którzy stają i po prostu odmawiają wykonania jakiegoś ruchu, który nie byłby ruchem, który jest bliski temu, co jest im bliskie. Eremita coś naświetla, moi drodzy, i naświetla tych, którzy mieli jakiś problem z podziałem dóbr. Byli tacy, którzy dawali w jakimś sensie altruistycznie, jakby karmili po prostu małe króliczki, które przyszły po prostu, bo by chciały coś zjeść. I byli tacy, którzy chowali sobie coś do kieszeni, ukrywając się za drzewem. I to może naświetlać eremita. Eremita może naświetlać swoim światłem niesprawiedliwy podział dóbr. Ci, którzy byli związani z tą niesprawiedliwością, czerpali z tego samego źródła. Ale część dzieliła się i robiła to może nawet w taki nadmierny sposób, jakby pozbawiając siebie zasobów i sprawiając, że sami mogli odczuwać jakiś brak, bo skupiali się na tych, którzy po prostu wyciągali swoje pyszczki. Ale nie widzę w tym jakiegoś akurat większego problemu. Większy problem może być, i to jest bardziej naświetlane, moi drodzy, tam, gdzie chowane było sobie gdzieś pod bluzę, do kieszeni, pod taką czy inną suknię. Moi drodzy, jakie kluczowe emocje będą z Wami w kwietniu? Wasze emocje najpierw i tych, którzy są blisko Was. Czuję, że to mogą być różne osoby, więc wyjmę dwie karty. Wasze emocje. Urażony. Znów możecie czuć się urażeni. Trochę jak tutaj, tylko że trzymany jest tu kij, a tu ktoś trzyma ręce założone, ale jakby może ktoś jest jednocześnie znów urażony, ale stwierdza, nie mogę tak trzymać tych rąk założonych, muszę trzymać coś innego. Ktoś znowu czuje się oburzony czymś, obrażony w jakimś sensie. No ciekawe. Bardzo kontrastujące emocje, można by było powiedzieć, albo bardzo różne, bo macie wokół siebie zarówno bliskich, którzy będą szczęśliwi, jak i przestraszeni. Szczęśliwy, błogi, radosny, zadowolony, ale są i przestraszeni, bojaźliwi, zalęknieni, przerażeni. Moje drogie panny, ten temat jest ważny, związany z walką. Ktoś tu upada po drodze, ktoś upada, ale się podnosi, moi drodzy. Jakąś jedną kartę Wam wyjmę z informacją, na co warto, żebyście się przygotowywali. Przygotowujcie się na to, że trzeba będzie spojrzeć gdzieś dalej. Wręcz za horyzont.
że mając w pamięci miejsce, w którym jesteście, wasze zabudowania, z którymi jesteście powiązani, związani tak, jakby wasze włosy wyrastały z tego miasta jak korzenie, jakbyście mieli długie warkocze, które są jak korzenie związane z ziemią. Wy, będąc jednocześnie powiązani z tą przestrzenią, będziecie musieli spojrzeć w dal i zobaczyć, co się dzieje w przestrzeni, co to są za ptaki, i może będą tacy, którzy postanowią gdzieś ruszyć w drogę, gdzieś wypłynąć, a przynajmniej wysłać kogoś, kto popłynie i dopłynie aż za horyzont, ktoś, kto dopłynie daleko, i na to warto, żebyście byli przygotowani w kwietniu. Wagi drogie, w kwietniu będzie dla Was ważne to, żeby mniej się wahać niż zwykle i przejść do podejmowania decyzji. Jeżeli były różne rzeczy, o których żeście myśleli już wcześniej, to może trzeba będzie przez chwilę jeszcze do nich wrócić, żeby podjąć decyzję, żeby gdzieś w swojej głowie sobie różne rzeczy przemyśleć i niekoniecznie konsultować się ze wszystkimi innymi osobami przed podjęciem tej decyzji, chociaż macie gdzieś blisko siebie postacie, które mogą Was wspierać w podjęciu decyzji, przekazywać Wam na przykład jakieś informacje, ale decyzje należą do Was. Ważne jest również to, co Wam się gdzieś mniej lub bardziej niespodziewanie wymyka. I to są różne sprawy, które związane są z gwiazdami, z postaciami, które widzicie gdzieś jakby na niebie jak gwiazdy. I może są tutaj osoby, które nie chcą być oglądane przez wszystkich w momencie, kiedy patrzą w gwiazdy. I może nie do końca są widoczne. Może wy nie jesteście też do końca widoczni, kiedy patrzycie w gwiazdy, kiedy próbujecie coś przewidzieć, ale również kiedy zwracacie się w stronę waszych marzeń, w stronę waszych fantazji, których chcielibyście dotknąć tego, co jest daleko, i chcielibyście, żeby coś się z tym wydarzyło takiego, jakby przyszła dobra wróżka i wam zaczarowała coś. To jest 7 kielichów, moi drodzy. A tu ktoś postanawia odpocząć na obłoczku i zwrócić się w stronę dalekiej przyszłości, która jest jakoś może do przewidzenia, ale powątpiewacie, czy to nie jest fantazja, albo inni powątpiewają, gdy wy w to wierzycie. Ale ci, którzy powątpiewają, są gdzieś tam z tyłu raczej. Nie do końca widać, jaką twarz ma ta postać, jaka jest ona w całości. Może widać część tej sylwetki, ale nie widać wszystkiego. To jest ważna postać i ważny jest ten kierunek, moi drodzy. Niekoniecznie najważniejsze jest to, jak się ten ktoś prezentuje z twarzy, tylko bardziej z całej swojej sylwetki i z kierunku, w który się zwraca i co wskazuje, moi drodzy. To jest dla Was istotne w kwietniu. Nie tylko to, będą jeszcze inne karty, ale na ten moment powiem Wam jeszcze, jakie będą najważniejsze emocje dla Was. To mogą być w tym momencie Wasze emocje albo kogoś ważnego dla Was.
Ktoś będzie przygnębiony w waszym życiu. Może być w pewnym sensie taki trochę wycofany. Ktoś może się tak trochę zapętlać, moi drodzy. Rada dla was w tej kwestii. Jak możecie do tego podejść, albo co możecie zrobić. Po prostu rada w kwestii tych emocji. Ja nie wiem, czy jestem w kadrze już, ale tym się nie przejmujmy. Chodzi o to, żeby się wyprostować. Jak taka foczka. Ale w pozytywnym sensie. Pokazać się jak cesarzowa tutaj, bo to jest karta cesarzowej, która jest dumna z tego, jaka jest, niezależnie od tego, w co jest ubrana i czy w ogóle jest ubrana. Ona nosi, ja tu mam też jakiś, tutaj, tu mam akurat raczka, ale ona ma symbol Wenus. Ona ma symbol piękna. Znakiem wagi rządzi właśnie Wenus. Może pokazywać, że ma naszyjnik, ma jakieś piękno. Może pokazywać, mnie symbolizuje to i tamto. Ja jestem cesarzową. Ja mogę nosek mój unieść wyżej. I nikt się nie będzie temu dziwił. A nawet jeżeli będzie się dziwił, to wy w tym momencie nie musicie się na tym koncentrować. I to może pomóc w jakimś sensie w tym przygnębieniu. Noszenie korony i wasza postawa. Postawa też może wpłynąć na wasze samopoczucie i wasze samopoczucie na waszą postawę. Możecie spróbować zmienić waszą postawę, żeby zmienić to przygnębienie albo wpłynąć w jakimś sensie na to przygnębienie. Czy ono będzie wasze, czy dla kogoś istotnego dla was, czy jedno i drugie? To jest rada, moje drogie wagi. Ale to jeszcze nie wszystko. Jeszcze trzeba by było wam tutaj z innej kupeczki coś wylosować. Z innej talii. I wy też będziecie mieli takie poczucie, że powinniście zająć się czymś jeszcze. Jakąś inną jeszcze dziedziną, czy jakimiś innymi sprawami, jakąś inną kubką spraw, które są związane i dotyczą tych oto dwóch kart. I to jest odwrócona czwórka kielichów i odwrócona czwórka buław, moi drodzy. Chodzi o to, że ktoś nie bardzo może się wyspać, nie bardzo może odpocząć i nie bardzo może nawet nie zauważać tego, co jest mu dawane, bo jakby to wszystko wchodzi mu wręcz na głowę. Nie można się schować gdzieś za drzewem i udawać, że się nie istnieje, jakby tak ktoś chciał i powiedzieć: wszyscy dajcie mi święty spokój. Tylko no po prostu wszystko tu się pcha na tę osobę, więc trzeba oczy otworzyć. I to jest, trzeba się tym zająć, tym otwieraniem oczu, wychodzeniem zza tego drzewa, bo tu cię woła wiewiórka, tam siedzi króliczek, tam przeleciał ptak i on też chciałby gdzieś tutaj zaświergotać. Tu siedzi zajączek i się zastanawia, czemu ty tak tu jeszcze siedzisz, a on by chciał, nie wiem, żeby mu marchewkę podać, czy pokitać z tobą gdzieś. Wiewiórka ci wchodzi gdzieś we włosy, wchodzi komuś gdzieś we włosy. Ktoś ma wrażenie, że coś mu wchodzi na głowę. To jest taki ptaszek też, który siedzi na głowie. Coś macie na głowie i po prostu nie da się w tym momencie nie zauważyć tego, że te różne stworzenia gdzieś tu ze swoimi różnymi emocjami próbują wyciągnąć was czy kogoś ważnego dla was z takiego zatrzymania i skulenia gdzieś w kąciku. No nie bardzo się to da. I trzeba by było gdzieś się ruszyć. Słońce jest w znaku barana prawie cały kwiecień, a baran to wiecie, lubi aktywność, to jest po drugiej stronie wagi.
drogie wagi. Więc jakby musicie się zwrócić, musicie, nie musicie. No, niech musi to człowiek tylko umrzeć, wszystko inne może, jak dziadek mawiał. Waga słoneczna, opozycja Uran w baranie. Także no możecie, no nie musicie, ale no jakby gdzieś was ten świat próbuje wyciągnąć. Wyciągnąć i podziałać w ognisku, bo jeżeli wy nie podziałacie w tym ognisku domowym, wy nie podziałacie w tej strukturze, to ten ogień może gdzieś przygasnąć, bo może w tym momencie brakuje waszego partnera, brakuje może kogoś innego bliskiego, kogoś, kto jakby walczył, tańczył, działał w waszym domowym ognisku, ale w jakim zakresie coś w tym domowym ognisku nie do końca tak działa, a może ten płomień gdzieś tam robi się zbyt ognisty i gdzieś się robi tak trochę walecznie, a może być też tak, że kogoś po prostu dopada jakiś stan zapalny w waszym ognisku, no i trzeba coś podziałać, no i czując się może nie zawsze najlepiej, albo druga strona nie czuje się do końca dobrze i w tym momencie więcej spada na tę pierwszą. Także uwaga, moi drodzy, na różne stany zapalne, bo może gdzieś tam ten ogień płonąć w waszym życiu. I jeszcze taką drobną kartę wam wyciągnę. Taka drobna rzecz, na którą możecie czekać w kwietniu, która was ucieszy. O. Ucieszy was to, że wróci do was rycerz mieczy, albo wy wrócicie jako ten rycerz mieczy. Przybiegnie ktoś z informacją, waleczną, ostrą informacją i zadziała, i coś zrobi, i to was ucieszy. Skorpiony, możecie mieć poczucie, że ktoś o was zapomniał. I może faktycznie trochę tak było, ale to nie wynikało ze złej intencji, czy z olewania tematu, że tak powiem, tylko z jakiegoś zapracowania, czy skoncentrowania na czymś. I tak jakby cały czas byliście i jesteście w planie tego kogoś i sobie ten ktoś u was przypomni, nawet jeżeli zrobi to troszeczkę inaczej niż zwykle. Bo temu komuś może coś wypada z rąk. I może tak od razu nie chcę pokazać, co wypada z rąk, ale dla kogoś ważnego w waszym życiu jest temat związany z brakiem obfitości. I ten brak obfitości może sprawić, że coś komuś umknie. Coś komuś wypada. Może ktoś chciałby, żeby jego dłonie, jej dłonie były pełne, ale teraz mówi: halo, nie ma tu tego. To nie jest taka postawa, w której można czuć się dobrze w ascezie, w której można odrzucić jakieś sprawy materialne i powiedzieć: mi wystarczy tylko jedna suknia i miejsce, w którym mogę przysiąść. Tu komuś nie wystarczy. Dla kogoś to jest w tym momencie za mało. Komuś to nie pasuje, a może obecnie jest właśnie w takiej sytuacji, że ma maks jedną suknię albo ma niewiele. Przynajmniej w swojej perspektywie, w swoim spojrzeniu na siebie od wewnątrz, ten ktoś ma mało, ktoś ma mniej niż by chciał. I ma poczucie niespełnienia emocjonalnego. To może nie jest takie poczucie braku jak w piątce kielichów, w której robi się naprawdę biednie czasem, tylko tu ktoś chciałby być jakby wyżej, jakby mieć więcej, a nie może mieć więcej. Ktoś chciałby nie tylko mieć na chleb i żeby było ciepło i żeby było gdzie spać,
ale ktoś chciałby mieć poczucie obfitości, niezależnie może nawet od warunków materialnych, ale tu jest pewne emocjonalne niespełnienie, jakby wewnątrz była pustka. I z powodu tej pustki ktoś koncentruje się na czymś tak, że może nawet nie chce myśleć o tym czy o tamtym, bo jak się skoncentruje, to może o czymś tam zapomni, o czym myśleć nie chce. I z kimś takim macie do czynienia w kwietniu. I ktoś w kwietniu Wam zwróci na to uwagę. Poza mną. Tak sądzę. Może być też tak, że to Wy będziecie tą osobą. Co jest również ważne, lwy zdaje się miały tę kartę. Możecie posłuchać nagrania dla lwów. Zapraszam do słuchania wszystkich nagrań. Ale tam była też odwrócona 6 pentakli. Ale zdaje się, że jako element, którego chyba trzeba by było z pewną ostrożnością podejść do tego elementu, a wy niekoniecznie, nie musicie koniecznie podchodzić z ostrożnością do 6 pentakli odwróconej. Widzę w tej 6 takie spotkanie trochę towarzyskie, gdzie niby wymieniamy się emocjami, ale tak naprawdę chodzi o sprawy materialne. I możecie w to wejść, ale ze świadomością, że jest to wykręcone i nie ma w tym sprawiedliwości. I możecie w jakimś sensie chcieć być w tym, ale możecie chcieć być w tym jako obserwator. Nie wygląda na to, żeby Wam to w tym momencie zaszkodziło. Może chcecie po prostu zobaczyć, co się tutaj dzieje. Ale możecie jakby w to wejść i może lwom trzeba było zaznaczyć, że trzeba być tam ostrożnym, a może Wam nie trzeba tego zaznaczać, bo Wy z natury jesteście czujni, lew niekoniecznie. Także możecie i tak z pewną czujnością podejść do tej sytuacji. To są takie spotkania, w których ludzie dobrze się znają, albo przynajmniej zachowują się tak, jakby byli dobrymi kumplami, dobrymi kumpelami i kopelat i w ogóle, nie? No. I znamy się od piaskownicy. To nie musi być prawda, ale takie ma się odczucie, albo coś takiego jest jakby prezentowane i przedstawiane, ale jest ta karta odwrócona, więc myślę, że jest w tym jakaś manipulacja. Drogie skorpiony, możecie się łapać różnych rzeczy i chcieć coś powiedzieć, zwrócić na coś uwagę, ale możecie w tym momencie odczuwać w takich momentach, bo to może być więcej niż jeden moment, jakby bolą Was ręce, jakbyście nie bardzo wiedzieli, za co macie się złapać i co Wy chcecie komuś przekazać. I możecie powiedzieć wtedy coś o emocjach. A cóż to mamy za emocje w kwietniu? Różne emocje będą i wybieram już 3 dla Was. Część z nich jest Wasza, a część tych, którzy gdzieś tam są dla Was ważni. Moi drodzy, to są powroty do różnych emocji. Są rzeczy, które już trochę znacie. Albo ze swojego doświadczenia, albo z czyjegoś doświadczenia. Niektórzy mówią, że lepiej uczyć się na cudzych błędach. Ale czasem uczymy się na własnych. A czasem widzimy, że inni się nie uczą na własnych. To też taka czasem jest refleksja. I tego typu myśli mogą sprawić, że ktoś poczuje się ponownie zdezorientowany, trochę skołowany, zagubiony. Jakby nie wiedział, w którym kierunku ma ruszyć.
I to poczucie takiego zagmatwania może być przejściowe w kwietniu. Jakbyście nagle mieli przed sobą plątaninę kabli i musieli je rozplątać, żeby w ogóle dojść do jakiegoś źródła i móc czymkolwiek zadziałać. I w tym momencie można się czuć trochę zdezorientowanym, bo nie wiadomo, co jest od czego. Niby widzicie, że coś jest, ale gdzie jest jaki kierunek, to nie jest takie jasne. Jakby znów nie jest jasne, ale można z tego wyjść. Można do tego wrócić i z tego wyjść. Mamy tu kartę miłość platoniczna, moi drodzy. Oddany, wylewny, czuły. Tu można kogoś tak przytulić, jakby był naszym dzieckiem, niezależnie od tego, czy nim jest, czy nie, czy to jest nasze wewnętrzne dziecko, czy czyjeś, czy nasz zwierzaczek. To jest taka chęć objęcia się. O, się, proszę. Czyli może chcecie siebie znów objąć, tak jakby was obejmowała kochająca matka. Może znów chcecie się objąć, albo kogoś chcecie ponownie objąć w ten sposób. Zazdrosny, zawistny, podejrzliwy, zaborczy. Nie wszyscy chcą na to patrzeć. Chcieliby to schować, może gdzieś nieświadomie chcecie to wypuścić z rąk, nie chcecie już tego. Ale może wam się coś takiego przypomina. Może widzicie jakiś niejasny obraz i to wzbudza w was zazdrość. A może ktoś jest zazdrosny o was i o to, jaki wy obraz prezentujecie z kimś innym. Także takie elementy, takie uczucia gdzieś będą krążyły w kwietniu w waszej rzeczywistości. Coś wam jeszcze podpowiem. Podpowiem wam, na co warto, żebyście uważali wy faktycznie i co zdecydowanie powinno wzbudzać waszą czujność. Różne sprawy, które są niefortunne. Odwrócone koło fortuny, moi drodzy. Tam, gdzie macie poczucie, że nie macie wpływu na rzeczywistość i coś się odwraca nie po waszej myśli, to tam powinniście być zdecydowanie czujni. I to takie może być miejsce, taka przestrzeń, takie środowisko, w którym są osoby, które nakładają maski i chcą być widziane w jakiś inny sposób. Może trochę bardziej tajemnicze chcą być. Może nie chcą pokazać swojej twarzy. To mogą być takie osoby, które na przykład zakładają sobie jakiś taki fałszywy profil, albo profil niby jest prawdziwy, ale na przykład jest zdjęcie kreskówki na zdjęciu profilowym, czy właśnie jakiegoś takiego stworzenia innego. Coś, co sprawia, że nie można tej osoby rozpoznać. I ta osoba może być związana z różnymi sprawami niefortunnymi. Może i skupia się na tym, co nie wychodzi. Witam was, drogie strzelce. Co dla was w kwietniu? Trójka kielichów odwrócona. Powrót do różnych kontaktów towarzyskich, które były takimi kontaktami, w których możecie coś razem zrobić. Może lubicie na przykład razem poćwiczyć, albo lubiliście razem poćwiczyć, poruszać się, taki czy inny ruch wykonywać, może sami, może z jakimś rekwizytem czy rekwizytami.
I ten kontakt z różnymi ludźmi sprawiał Wam różne przyjemności, ale w sensie czuliście się dobrze emocjonalnie w tych kontaktach i teraz możecie do nich wrócić, ale uważajcie, żeby coś się w tych kontaktach nie wykrzywiło, w tych, które macie, bo karta jest odwrócona i to pokazuje pewne nieprawidłowości. Te nieprawidłowości mogą być związane z poczuciem zranienia. Ktoś myśli i w jakimś zakresie również czuje, że że jest jakiś taki zraniony w danym momencie i nie chce na wszystko patrzeć. Ta karta w którymś rozkładzie już wyszła. Możecie sprawdzić poprzednie nagranie, obejrzyjcie najlepiej całość, bo ktoś tu ma jakby zranione oko, zranione spojrzenie i nie może patrzeć na niektóre sprawy, może na niektórych ludzi, może na niektóre okoliczności, a może ktoś w ogóle nie chce patrzeć przed siebie, może ktoś nie chce nigdzie patrzeć i w związku z tym jest jakaś nieprawidłowość, jakiś problem w towarzystwie paru osób, w grupie paru osób. To są co najmniej 3 osoby, moi drodzy. To nie jest relacja, gdzie są tylko 2 osoby. Tutaj to jest jakaś większa grupka i ktoś może wypadł z tej grupy, a może jest w tej grupie, ale nie jest pewien, czy chce tam być. Może mieć żal do kogoś z tej grupy. Coś tu się dzieje, moi drodzy, i ktoś ma takie poczucie, jakby dostał co najmniej 3 strzałami w serce. I tak jakby rękę częściowo się jakby zakrywa, częściowo się jakby broni, ale druga ręka mówi, no ale no cóż, no takie życie. Moje drogie strzelce, co ja mogę Wam poradzić w tej kwestii? Jeżeli chcielibyście, żeby Wam coś poradzić, to ja Wam wyjmę tutaj kartę tarota na radę, ale jeszcze będą inne karty jako radę. O, rada jest taka niby tarot, nie tarot. To jest taka karta dodatkowa, którą również czytam. Na tej karcie są różne czakry pokazane, więc może warto, żebyście zwrócili uwagę na wszystkie aspekty tego bycia człowiekiem, wszystkie elementy, wszystkie czakry. Może dowiedzcie się, co to są czakry. Jeżeli nie wiecie, albo pogłębcie swoją wiedzę, może przypomnijcie sobie, albo po prostu pokontemplujcie ten temat. Zwróćcie uwagę po prostu na jakieś punkty, które są ułożone od dołu do góry, ale mogą być również i od góry do dołu. To nie jest takie ważne. Możecie mieć poczucie, że ktoś coś wypunktował nie w tę stronę, w którą trzeba, ale to nie jest istotne. To jest wszystko na swoim miejscu, to jest wszystko w porządku. I przyciąga mnie w tej karcie najbardziej zielona czakra. Sprawy serca, taki opis, jam. Na to możecie zwrócić szczególną uwagę. Ale spróbujcie zwrócić też uwagę na to, co się dzieje z Waszym gardłem i z Waszym oddechem. Także jeden element szczególnie, ale tak naprawdę wszystkie są ważne. O, ja to przeczytałam nawet nie myśląc o tym, już zapomniawszy o tym, że tutaj jest to zranienie, tak? Sprawy sercowe, a tu zranienie w klatkę piersiową, uderzenie w serce. Możecie w pewnym momencie wręcz już zapomnieć o tym zranieniu, mimo że ono cały czas tu jest, ono cały czas trwa, ale może tak się wtapia w klimat, że już jakby, dobra, już takie życie, nie? Takie może być Wasze spojrzenie, że już tak, żeście się przyzwyczaili do tego, albo ktoś z tego towarzystwa tak się przyzwyczaił do tego, że ma jakiś ból w sercu, dosłowny albo taki nie do końca dosłowny, no, że jakby już zapomina o tym. A to jest ważne i wpływa na te kontakty i warto by było zwrócić uwagę na te różne sprawy, na te różne punkty. Taka jest przynajmniej rada, jeżeli chcielibyście gdzieś tutaj coś zadziałać z tymi sprawami relacyjnymi.
Ale wcale nie widzę takiej konieczności, że wy koniecznie musicie. Nie widzę przymusu w tym wszystkim. To po prostu może samo się gdzieś tam prędzej czy później rozwiązać, nawet jeżeli wy nic z tym nie zrobicie. Ale jeżeli chcielibyście, no to jest taki kierunek. Rada jeszcze, nie rada. Pamiętajcie, że nie jest ważne w kwietniu to, żeby było tak dużo różnych rad. Nie za dużo rad, moi drodzy. I tak czuję, że to byłoby za dużo, gdybyście zwracali się po wiele rad i dawali bardzo wiele rad. Zwracajcie uwagę na to, kto komu co, gdzie radzi. A co jeszcze będzie ważne w kwietniu? Jeszcze co jakby nie będzie ważne, to możecie sobie gdzieś tam odłożyć, w ogóle gdzieś pominąć prawie, że. Tylko pomyśleć o tym, że to nie jest takie ważne. Moi drodzy, ważne są kłótnie o granice. Spory o granice. Jak bardzo mnie to nie dziwi. Może jesteście w stanie dowiedzieć się, kto ma księżyc w Strzelcu z osób światowych. I znajdziecie taką informację gdzieś u mnie na pewnej stronce. Jest. Nie w kwietniu, chyba w marcu albo w lutym, nie wcześniej. Gdzieś tam pisałam, wspomniałam coś o księżycu w Strzelcu. A tu jest temat związany z granicami. Walka, kłótnie, spory o granice. Są jakby granice wypisane na piasku. I jest to jakby. I ktoś tu zastanawia się, czy tak by wkopywać ten topór wojenny, czy wykopywać. Czy jesteśmy w stanie wojny i walki, czy nie jesteśmy. Czy to się zaraz zmieni, czy nie. Jakby tu jest miecz wbity w piasek, czyli nie ma dużego trudu w tym, żeby wyciągnąć ten miecz i znowu walczyć, żeby po prostu złapać ten miecz i zaatakować znów tego swojego przeciwnika albo w ogóle go zaatakować. Wskazywane są linie, wskazywane są granice, wskazywany jest jakiś szczególny punkt, w którym nie wiadomo co jest, jakby nic w tym punkcie nie było, ale te osoby zwracają się na to i niby się uśmiechają do siebie, ale co najmniej jedna osoba spogląda jakby złośliwie na to, co się dzieje, w jakimś takim troszeczkę, no, jest tutaj w najlepszym wypadku, no jakaś taka przebiegłość w tym jest, moi drodzy, no przykro mi to powiedzieć, ale z drugiej strony jest więcej wiary i może nawet trochę naiwności, ale ktoś tu czegoś nie widzi, moi drodzy, ktoś niewyraźnie patrzył, jakby miał coś na oczach, jakby nie był w stanie zobaczyć dokładnych rysów twarzy tej osoby. Widział tylko ogólnie mniej więcej zarys twarzy, ale nie widział takich niuansów mimiki. Moi drodzy, to jest ważne w kwietniu dla Was, nawet bardzo ważne. To są takie, w piątce mieczy to są takie bardzo ostre, tnące kłótnie, nawet jeżeli tego nie widać. Tu tego nie widać. Ale gdybyście zobaczyli piątkę mieczy w innych taliach, to można się przerazić. Nie chodzi o to, że wy macie się tym przerażać. Chodzi o to, że próbuję wam powiedzieć o tym, że nie wszystko jest widoczne na pierwszy rzut oka i nie wszystko widać w obrazie, na który patrzymy i potrzebna jest pewnego rodzaju dodatkowa wiedza, żeby wiedzieć, co znaczy co. I to jest dla Was kluczowe w kwietniu. Jak to czasem mówią w dyplomacji, niektóre zdania są ułagodzone i powiedziane delikatniej, ale czasem więcej się za nimi kryje. To jest taki przykład. Ale możecie nie zwracać uwagi szczególnej na
kogoś, kto będzie zachowywał się emocjonalnie w taki sposób, jakby za przeproszeniem troszeczkę zdziadział. Jakby miał takie podejście: za starych, dobrych czasów to myśmy czuli się lepiej, było tak. I tak naprawdę nic z tego nie wynika. Poza tym, że ktoś jakby próbuje samemu poczuć się lepiej, ale jakby trochę kosztem innych, jakby traktując innych, jakby byli po prostu osobami, które totalnie nic nie wiedzą, bo są na przykład trochę mniej doświadczone, czy trochę młodsze. Jakby wy tam to nie potraficie tego jakby. Tylko że tu jakby ma to charakter emocjonalny, ale możecie, nie ma co za dużo poświęcać tego czasu na to, moi drodzy. Piątka mieczy. Koniecznie na to zwróćcie uwagę. Koziorożce, ktoś wam może powiedzieć, że powinniście skupić się na emocjach. A wy te emocje możecie mieć gdzieś tam pochowane. I jednak wasza odpowiedzialność może was pchnąć do tego, żeby skupić się jednak na tym, na czym macie się skupić. Ktoś tu jest, moi drodzy, wrażliwy, bezbronny, bez ochrony, bezradny. Ktoś czuje się, jakby był szarpany na wietrze w ulewie. Czy to wy, czy to ktoś bliski dla was. Emocje, które są na pewno gdzieś w was w kwietniu. Współczujący byliście koziorożce. I to gdzieś wraca. Wraca takie współczucie, troska i empatia. Jakby wam ktoś powiedział, że tego nie było, to było i wraca. I emocje, które są innych. Raczej nie, znaczy na pewno innych, może w jakimś zakresie wasze. Ktoś traci zainteresowanie, a właściwie zainspirowanie. To nie jest tylko zainteresowanie, to jest takie zainspirowanie, jak ktoś siada i ma wenę i stwierdza, to ja teraz będę pisał, ja teraz będę pisać, ja teraz będę tworzyć, ja teraz będę malować, ja będę teraz śpiewać, ja teraz zbuduję coś, czego nikt jeszcze nigdy nie zbudował. Ja zaraz przekuję moją wizję w cudowny obraz. I to nie będzie tylko obraz. I on powstanie, to będzie rzeczywiste. Jakby ktoś zainspirowany był, ale teraz jakby gdzieś to umknęło, ale może wrócić. Może wrócić, moi drodzy. Czuję, że chcecie dostać, czy potrzebujecie dostać prosty przekaz składający się z kilku elementów, dlatego ja wam te kilka elementów tutaj wyjmuję. Już je mam na stole. To są te sprawy. To są sprawy najważniejsze. Moi drodzy, rycerz buław, odwrócona wieża i dwójka buław. Kluczowe, podstawowe, choć tutaj jakby nie chodzi o budowanie za bardzo akurat. Słońce będzie większość miesiąca w znaku barana. Baran chce już na szybko, nie ma cierpliwości do budowania. Dopiero jak słońce przejdzie do znaku byka, co będzie tak bliżej końca miesiąca, no to wtedy może być łatwiej coś budować. Baran raczej kopnie w ścianę, jak się zdenerwuje, niż będzie budował. A tu jest odwrócona wieża, moi drodzy, to jest w środku, to jest centralne, to jest najważniejsze. Coś gdzieś tutaj jakby się popsuło i pękło, może nawet jakby zostało podmyte przez wodę, jakby zostały podmyte fundamenty, jakby emocje sprawiły, że coś zaczęło się walić, jak w powodzi, gdzieś zaczęło się rozpływać, jakby
beton nie mógł wyschnąć, jakby pogoda była nie taka, jakby aura nie sprzyjała, jakby ktoś popełnił duży błąd i coś zostało zalane. I w tym momencie wy widzicie, że było takie pęknięcie. Może dosłownie było pęknięcie w ścianie, w murze i ono jest kluczowe dla całej konstrukcji i w tym momencie trzeba już coś zrobić z konstrukcją, która runęła. To nie jest coś, co runie w kwietniu, to jest coś, co runęło wcześniej i wy musicie się tym zająć. I nie ma co się wahać. To nie jest takie miejsce, w którym możecie się zastanawiać, czy prawo, czy lewo, czy działać tak, czy działać siak. Wy już powinniście w kwietniu zdecydować, że wybieram tę ścieżkę działania, a nie teraz myślę, a może z tej strony, a może w tamtą stronę. Tu jest odwrócona dwójka buław. Wy mogliście myśleć o tym, gdzie te sprawy się krzyżują, a może tak, a może tak, i to takie trochę słabe się wydaje, a jakoś się z tym wiąże, ale tu już trzeba by było albo połączyć te działania w jedno oba i zrobić jedno, albo jedno wybrać. Albo trzeba to rozpleść i wybrać jedno, albo spleść i złączyć. Może musicie po prostu coś tutaj połączyć. Z wieżą może być ciężko coś połączyć. Może trzeba już po prostu złączyć działania, tak żeby coś tu posprzątać, ale jakby może ktoś próbował to jakby posklejać. Ale wieża, nawet jak ja bym chciała, jak wy byście chcieli, to możecie, wasze doświadczenie, czy czyjeś doświadczenie może powiedzieć, no dobra, chciałabym, żeby dało to się posklejać. Chciałbym zobaczyć w tym możliwość złączenia. Może chciałabym, może chciałbyś, może chcielibyśmy. Może ktoś by chciał. Może ktoś chciałby powiedzieć coś bardziej optymistycznego, ale z waszej wiedzy, czy z wiedzy tego kogoś wynika, że jak to tak wygląda, jak wygląda, jak ktoś tak czyta, ma takie dane, jakie ma, no to już jest pęknięcie nie do sklejenia. Wieża runęła. Wieża runęła i tego się nie da zlepić tak, żeby równo stało i dobrze stało. To jest do rozbiórki, moi drodzy. I ktoś będzie działał w związku z tą wieżą. Tu jest rycerz buław. To jest taki facet, który mógł brać nawet udział gdzieś przy budowie piramid w jakimś sensie. To znaczy trochę może ktoś żartować z że ten to działał przy tym, przy tamtym, przy siamtym i on już zęby zjadł na tym, co robi. Nawet jeżeli nie wygląda na osobę starszą i może wcale nie jest osobą starszą, ale to jest ktoś, kto ma bardzo precyzyjne oko i bardzo w lotny sposób i ostry sposób jest w stanie zakomunikować, co należy zrobić. To jest rycerz buław, ale ten rycerz ma jakby w sobie coś powietrznego, jakby był trochę bardziej lotny. Ale to jest ktoś, kto chce, żeby działać, bo inaczej może gdzieś tam udziobać, może gdzieś zaatakować. To jest ktoś, kto chroni swoją głowę. Nie chce, żeby ktoś go zranił w głowę. Pamięta o tym, że on musi mieć sprawny umysł. I moi drodzy, to jest ważne. Ten ktoś jest skierowany na tę wieżę w upadku, na tę wieżę z pęknięciem nie do sklejenia. I to się może wydawać takie małe, jakby się wydawało małe w waszych rękach albo w czyichś rękach, jakby ktoś tylko manipulował jakimiś drobnymi rzeczami, ale to jest pozornie małe. To jest równie duże. Te karty mogłyby być wielkie, ale najważniejsze jest znaczenie. Tu chodzi o znaczenie, moi drodzy. Nawet jeżeli tutaj by został przekrzywiony i odwrócony, wygięty znak drogowy, to jego znaczenie było ważne. Mogło być nawet ważniejsze niż się wydawało, moi drodzy. To mógł być jakiś symbol, ale to gdzieś już runęło. I ktoś wyraźnie na to patrzy. Jakaś taka wskazówka dla was,
Drogie koziorożce, jeszcze na kwiecień taka praktyczna wskazówka, jedna praktyczna wskazówka. Nie próbujcie sięgać po jakieś gruszki na wierzbie czy coś takiego. Trzymajcie się tego, co macie w koszyku, tego, co posiadacie, tego, co macie zgromadzone, a nie szukajcie, nie próbujcie wyciągać rąk po nierealne zdobycze i również nie zwracajcie się w stronę osób, które próbują sięgać po coś nierealnego, po coś, co jest tylko fantazją. Warto trzymać się tego, co jest gdzieś już w posiadaniu, już w koszyku. I z tym możecie działać. Możecie działać z uczuciem, ale nie z naiwnością. Wodniki, chciałobyście mieć może więcej czasu i może ktoś chciałby Wam nawet więcej czasu dać, a może nie. Ale tak czy inaczej, tego czasu więcej nie będzie. I ktoś Wam może powiedzieć, że macie tylko trochę czasu. I tak jakbyście byli na przykład na wizycie u lekarza i lekarz by Wam powiedział, no przykro mi, ale mam dla Was tylko 5 minut. Albo maks 10. I więcej nie, bo się nie da. I Wy jesteście tego świadomi, a jeżeli nie, to ktoś Was uświadomi o tym. I nie bardzo możecie, że tak powiem, bawić się w artystów w tym momencie. Ktoś może powiedzieć, że to zabrzmi lekceważąco. I możecie to odebrać jako lekceważące. Ale prawda jest taka, w tym momencie, że to nie jest czas na to, żeby malować motyle, żeby skupiać się na tym, przynajmniej żebyście wy skupiali się na tym, co możecie jeszcze zmalować, co możecie jeszcze wymyślić, co by było trochę jakby żartem, ale wydawało się pracą. To trochę dziwnie brzmi. To brzmi tak, jakby ktoś krytykował waszą pracę i może tak być. Że ktoś powie, to co wyście robili kiedyś, to nie była praca. To było palcem po wodzie pisane, to było jakieś zabawy dziecka, malowanie dziewczynki, a nie praca osoby dorosłej. Jeśli jesteście osobami dorosłymi, no to ktoś może powiedzieć, no ale to nie była artystyczna działalność, tylko taka zabawa, tylko takie. To nie było poważne, to nie było poważne działanie. Ktoś może powiedzieć tak. 8 pentakli odwrócona. Ktoś tak może powiedzieć. A jeżeli nie powie wam tego ktoś, to może być tak, że wy sami sobie tak powiecie. I może być tak, że powiecie to komuś, kto będzie dla was istotny. I bardzo bym chciała tutaj zmienić tę interpretację, ale coś tu nie chce się puścić tego. Coś nie chce zobaczyć tego. Nikt tego nie widzi w tym momencie jak poważną pracę. Co wy możecie z tym zrobić, moi drodzy? Co wy możecie z tym zrobić, albo jak na to spojrzeć, jaka rada dla was w związku z tą... Albo nie, najpierw jeszcze dodatkowe szczegóły niech będą. Moi drodzy, dodatkowe szczegóły związane z tym dotyczą przeszłej postawy, która znów gdzieś wychodzi w kwietniu. Ktoś jakby pokazywał się w świecie, jakby pokazywał się w mieście, pokazywał się na szczycie, trochę jak taki żongler, trochę jak taki kuglarz może trochę, ale to nie jest kuglarz, jak cyrkowiec. Ktoś pokazywał, co potrafi i trochę się tym może chwalił lekko. Ale jednocześnie przestępował z nogi na nogę i
tym momencie rada jest, znaczy to nie jest i nie jest to rada w jakim zakresie. To są okoliczności, których warto się również trzymać, tej zmiany okoliczności. W tym momencie nie można już przestępować z nogi na nogę. Trzeba stanąć stabilnie, bo inaczej można spaść z bardzo wysoka i to może być niebezpieczne, więc należałoby najlepiej jakoś gdzieś przytrzymać się ziemi. Moi drodzy, Pluton wszedł do waszego znaku względnie niedawno i już w nim pozostanie na wiele lat, więc możecie się spotykać z tym, że różni ludzie będą was cisnąć, ale również i wy możecie cisnąć innych. I najlepszym sposobem na to, najlepszym, który teraz przychodzi tak astrologicznie, jest próba skoncentrowania się możliwie intensywnie, skoncentrowania tej swojej wodnikowej energii, żeby ona was nie posiadała, tylko żebyście wy ją jakby posiadali, ale byli w stanie jakby sprawiać, żeby ona gdzieś ta moc płynęła we was i żeby nie płynęła ona w was bez kontroli, żebyście z jakąś kontrolą podeszli do różnych spraw. To nie może być już tylko zabawa, to nie może być tylko takie lekkie, jak było kiedyś. Moi drodzy, jeszcze inna rada dla was w związku z tym. Może nie chcecie rady, ale najwyżej nie słuchajcie tego, co mówi o tej karcie, posłuchajcie dalej. Rada jednak zwraca się, poza astrologiczną radą, ogólną na długi czas, to w kwietniu warto, żebyście zwrócili uwagę na to, co macie w garści, a czego nie macie. I poszukali pewnej równowagi i pewnego zrównoważenia w swojej postawie. Bo nie jeden wodnik będzie miał przez najbliższe lata skłonności do ekstremalnych postaw, przyjmowania ekstremalnych postaw. To może być nawet ekstremum wolności w jakimś sensie, albo wymuszanie wolności. Więc musicie jakby spróbować okiełznać tę energię w sobie. Ale to na dalszy czas. Ale już jakby się zaczyna potrzeba pewnego ustabilizowania i uświadomienia sobie tego, że możecie być w jakimś punkcie zawieszeni i jednocześnie trzymać kontrolę i znaleźć w jakimś sensie równowagę. No Pluton, który wszedł do wodnika, dobrze wpływa na wagę. On się z wagą nie kłóci, on wagę wspiera w tym momencie. Wagi w końcu przestały się męczyć z Plutonem przechodzącym przez koziorożca i teraz mogą uzyskać wsparcie od tej intensywności. Więc możecie zwrócić się także do osób, które mają silną wagę w horoskopie. One mogą wam też podpowiedzieć troszeczkę, co wy możecie z tą odwróconą ósemką pentakli zrobić. Jeszcze wyciągnę wam emocje. Wyskakują. Sorry kochani, zmartwieni jesteście, wcale się nie dziwię. Zaniepokojeni, strapieni, niespokojni. Moi drodzy, coś wam podpowiem, co można by było z tymi emocjami. Nie przejmujcie się tym, że wam coś wypada. I czy to wypada, czy nie wypada. W tym momencie się pokłonić, pochylić, czy wstać. Moi drodzy, stwórzcie sobie taki szkic na to zmartwienie. To może być prosty szkic tego, co chcielibyście, żeby do was przyszło, żeby było realizacją jakiegoś mniejszego czy większego marzenia. Może być jedno marzenie, na przykład jedno wyobrażenie. I możecie wkładać swoje emocje w szkice. To jest 7 kielichów.
W 7 kielichów czasem łapiemy coś, co jakby jest nie do złapania. Czasem chcemy sięgnąć gwiazd. Chcemy gdzieś dużo dalej niż realnie sięgają nasze ręce na dany moment, ale może warto stworzyć jakiś szkic i on może was wyciągnąć ze zmartwienia. Pomyślcie, co to jest szkic. Rozważcie to sobie w umiarkowaniu. Co macie, czego nie macie, co możecie mieć kiedyś. Wygooglajcie sobie definicję słowa szkic najlepiej. Pomyślcie o tym, poobracajcie to wszystko wokół, żeby nie koncentrować. To może wam pomoże trochę na to zmartwienie, żeby się na tym tak bardzo nie koncentrować. I jeszcze jedną wam kartę wyjmę. Na co możecie czekać w kwietniu? Czego możecie wyglądać? Możecie wyglądać tego, aż ktoś przestanie pociągać za sznurki albo zmieni swoją postawę i weźmie odpowiedzialność za tych, których karmi, za tych, którymi zarządza. Możecie czekać na to, aż ktoś stanie na postumencie i pokaże się jak cesarzowa, pokaże się mówiąc, czy nawet nie mówiąc, ale pokaże się jako ta postać, która zamierza mieć wpływ i ma ten wpływ autentyczny. Możecie czekać na ten autentyczny wpływ, aż ktoś zajmie się tymi sprawami, których nie widać i coś z nimi zrobi. A ja się jestem ciekawa, co to za sprawy. Coś tam wylosuje, żeby nie było, że ja tutaj coś... Co to za sprawy? To są sprawy związane właśnie, proszę bardzo, z pracą, z konkretnymi działaniami, ale też z tym, co trzeba naprawić i z tym, co trzeba ponaprawiać w różnych miejscach. I to mogą być takie powtarzalne czynności. Ktoś tu ma śrubokręt, jakby brał się do naprawiania wielu światełek, jakby stwierdził, to jest wzajemnie ze sobą powiązane, ja to naprawię. I ktoś jakby, ta cesarzowa jakby wpływa na nić powiązań i może w jakimś sensie motywować kogoś do różnych działań. I na to możecie czekać. Rybki drogie, zacznę od emocji dla was na kwiecień. Najpierw najważniejsze emocje wasze. Otwartość. Ja byłam ciekawa. Chłonny, akceptujący, życzliwy. Otwieracie ręce, pokazujecie dłonie, pokazujecie, kim jesteście. Jesteście świadomi tego, że wasze dłonie mówią o waszej historii, o waszym życiu. I pozwalacie na to, żeby one były widoczne. Jakie są emocje innych ważnych dla was i takich, którzy też są ważni, ale trochę mniej. Czyli co my tu mamy? Sfrustrowany i niewdzięczny właściwie. Ważni są dla was ci, którzy gdzieś tam się zakorkowali w swoim życiu i czują się blokowani. Jakby coś próbowało ich poskromić. Jakby coś próbowało wstrzymać ich w ruchu. Takie są odczucia. Ktoś patrzy na zegarek i myśli sobie, zaraz się spóźnię. Nie będę na czas. I co ja zrobię? Moja głowa biedna. Tyle rzeczy mam na głowie, a nie chcę to po prostu iść do przodu. I wy możecie empatyzować z tym. Możecie powiedzieć, no tak, no rozumiem w tej sytuacji, no to jest to zrozumiałe, znaczy czuję to, co ty czujesz. W jakim sensie? Wdzięczny, niewdzięczny, zobowiązany, doceniający, obdarzony, nie.
niezobowiązany, niewdzięczny. Nie. Ktoś tutaj wcale nie jest wdzięczny. Nie powiem wam, czy to dobrze, czy nie, ale nie jest. Znaczy, może tam w minimalnym zakresie, ale zasadniczo uważa, że powinien dostać więcej. I to, co tutaj jest, to są ochłapy. Czy to prawda, czy nie? Czasem tak, czasem nie. Kiedy tak, a kiedy nie. Tak, gdy i nie, gdy. Tak, gdy ten brak prawie doprowadził do śmierci, albo nawet doprowadził do czyjejś śmierci, wręcz do jakiegoś wyniszczenia, do może nawet takiego przeżycia, które jest jak śmierć i odrodzenie. I teraz ktoś niejako wręcz pokazuje swoje wewnętrzne bebechy, to co ma gdzieś pochowane, pokazuje swoje żebra, pokazuje swoje kości, może ktoś pokazuje wyniki swoich badań i mówi: zobacz, to było do przejścia, to przeszedłem, to przeszłam. Było za mało. Mogę policzyć swoje żebra. Czy mógłbym policzyć swoje żebra? Ktoś tu się odsłania. Odsłania się do samej głębi. I jak się tak odsłania, to faktycznie nie ma nic dziwnego w tym, że nie jest wdzięczny. Ale są też tacy, którzy dostali klucz, as mieczy i mogli użyć tego klucza. Mogli zajrzeć sobie do głowy, mogli coś zrozumieć i dostali taką możliwość, ale mogli nie docenić tego klucza, albo go nie wykorzystać, albo go wykorzystać, ale stwierdzić, że to jest za mało, bo to są ci, którzy właśnie stwierdzili, że dostali za mało. I ci nie dostali za mało. Ten klucz mógł być i był jakby do otworzenia całej głowy. Jakby ktoś powiedział: tu masz klucz do swojego umysłu i tu możesz znaleźć odpowiedzi na przykład na jakieś trapiące cię w tym momencie pytania. I może ktoś zajrzał i powiedział: a co jeszcze? Na przykład, nie? Także są dwie możliwości, dwie opcje. I sądzę, że będą i tacy w waszym życiu. Ale to nie są osoby, które was tak bardzo, bardzo interesują. Trochę tak, ale nie jakoś bardzo, bardzo. Co jeszcze będzie dla was ważne, drogie rybki? No, zobaczymy. O, tu się coś nakłada na siebie. W środku kluczowe. Czy kluczowe, nie, ale tak dobrze, trochę kluczowe też. W samym środku, w samym centrum. Rycerz pentakli, odwrócony. Ja czuję, że on jest zmęczony robotą. Po prostu ktoś tu się natyrał jak wół i w tym momencie najchętniej zrobiłby sobie przerwę, ale nie wiem, czy to zrobi, czy nie. Ale czuję się zmęczony, jakby po prostu biegał cały czas jak niedźwiedź za zwierzyną i próbował polować dla wszystkich innych, ale jakby miał za ciężkie łapy w tym momencie, już jakby mu spuchły od tego biegania. Nie może biegać tak szybko, nie może chodzić tak szybko. Potrzebuje odpoczynku. Ktoś tu powinien się wstrzymać. Ktoś tu może mieć obtarte stopy. Ktoś powinien dać im odpocząć. Moi drodzy, to jest ktoś, kto miał pomocnika, ale może ten pomocnik nie pomógł mu tyle, żeby odciążyć wystarczająco. I w tym momencie istnieje ryzyko przeciążenia, ale może też dojść po prostu do jakiegoś zatrzymania. I to jest istotne.
Blisko tych spraw jest taniec w ognisku, a właściwie przy ognisku domowym, w powiązaniu z ogniskiem domowym. Dwie osoby gdzieś tu razem bawią się i czują się w danej przestrzeni jak u siebie. I to może być faktycznie ich ogródek na przykład. I może na przykład ten rycerz tak czuje, że przynajmniej w jakimś zakresie ten rycerz gdzieś tu, niezależnie od tego, czy ma te stopy obtarte, czy nie, decyduje się na taniec wokół tego ogniska i na zabawę z tym kimś drugim, z kim czuje się dobrze. To jest zabawa z kimś, z kim może się czuć tak bezpiecznie, że wie, że ta osoba nie wciągnie go czy jej do tego ogniska, do tych płomieni. To jest zabawa, to nie jest walka. To jest taniec, to nie jest starcie. Z drugiej strony ten rycerz pentakli ma 10 buław i głupca. Aż trudno to wszystko razem utrzymać. W 10 buław trudno jest wszystko razem utrzymać. Tu jest pomoc, która wspiera, ale wspiera emocjonalnie, ale nie fizycznie, nie w działaniu. Jakby ktoś miał takiego małego kota do przytulenia. Czuje się z tym lepiej, z tym stworzeniem, czy może z tą osobą. Czuje się lepiej ze swoją przytulanką, z osobą, do której może się przytulić, ze zwierzątkiem, które ma do przytulenia, z tym pozytywnym stworzeniem. Czuje się lepiej, ale jednocześnie ten ktoś odrobinę też go czy ją obciąża. Niewiele może pomóc przy dorzucaniu chrustu dosłownie. Po prostu nie jest w stanie tego zrobić. Ale w mrozie ociepla, dodaje trochę energii od siebie. W tym sensie, że komuś jest cieplej. Może nie ma większej siły w mięśniach, ale jest komuś cieplej dzięki tej istocie. I to w jakimś niewielkim zakresie pomaga podtrzymać ten płomień. Podtrzymać ten płomień w momencie, kiedy jest zaćmienie, kiedy czegoś nie widać, kiedy ktoś zachowuje się jak duch, kiedy ktoś się ukrywa, kiedy ktoś jest gdzieś na końcu i niewyraźny, i nierozsądny, i rozmyty, gdzieś za plecami, ale gdzieś złączony z tym tematem, z tym tematem obciążeń. Czyjś nierozsądek, chęć wejścia na drogę nową może być dodatkowym obciążeniem. Ale teraz przychodzi do mnie to, czy to jest aby na pewno głupie, czy może to jest po prostu chęć wejścia na nową ścieżkę, która jest póki co nierozpoznana, albo rozpoznana tylko trochę. Jakby ktoś raz przyjechał do danego miejsca, został po tym jakiś ślad, ale tak naprawdę to tu jeszcze nic nie ma. Nic więcej nie ma poza mglistą postacią. Może warto spojrzeć trochę inaczej na tego głupca, na osobę, która jest tutaj w tej karcie. Nie do końca wiadomo, kto to jest, ale może ten ktoś ma jakąś wizję, której nie można zobaczyć, bo ona jest w tym momencie jakaś taka zasłonięta. Ten element płomienia jest ważny. Z jednej strony on jest malutki, ale z innej strony on jest duży i gorący, więc coś tu się może zmienić, moi drodzy. Jeszcze jakąś taką jedną kartę Wam wyciągnę, tak po prostu. Niech to będzie karta na to, na co możecie czekać w kwietniu.
Wiecie co? Możecie czekać na wiele rzeczy. Możecie czekać, aż wydarzy się, jak coś wyskoczy niespodziewanie. Ktoś wam powie, że dostaniecie coś, a dostaniecie dużo więcej. Na to możecie czekać, że dostaniecie dużo więcej. I w tym dużo więcej będzie pełna różnorodność różnych elementów. I jakiś element będziecie mogli sobie wybrać. Będziecie mogli wybrać element związany z kimś, kto jest w stanie zarządzać ludźmi. Element związany z różnymi treściami dawnymi, w które możecie się wczytywać. Element, który może wam pomóc okiełznać różne lęki. Element, który dotyczy walki o wartości i działań z tym związanych. Element związany z powrotem do starania się o mistrzostwo oraz element, który może wam pomóc wyjść z jakiegoś takiego zbliznowacenia i ruszyć z powrotem do działania. Moi drodzy, będziecie mogli coś z tego wybrać. Więcej niż jedno, ale nie wszystko. Więcej niż sądziliście, że będziecie mogli. Wszystkiego dobrego.